Cześć, tu Borg, Retrogralnia, a dzisiaj zapoznamy się z kultowym urządzeniem do cheatowania i nie tylko, ze słynnym Action Replayem i nie będzie to wersja na Commodore 64, ale na poważną Amigę 500. Sprawdzimy więc zaraz, jak działa i na ile działa ten oto Datatel Action Replay wersja Mark III i na ile używanie go jest przyjemne i wygodne. Postaram się po prostu go przetestować i parę gierek strajnerować. Zanim jednak to zrobimy, nasz partner firma PCBWay obchodzi właśnie swoje 8. urodziny. Nasza współpraca trwa już drugi rok i nie ma co ukrywać, dzięki niej na naszym kanale pojawiło się przez ten czas sporo projektów wykorzystujących podarowane przez tą firmę nam płytki PCB. Z okazji urodzin na stronie PCBWay można więc znaleźć specjalne kupony zniżkowe, skorzystać z wyprzedaży w sklepie z akcesoriami, czy nawet wylosować sobie jakąś nagrodę. A co to? Podziękowania od Borga i to po angielsku? Zobaczcie sami. Zapraszam do skorzystania z okazji, a my wracamy do tematu odcinka. Myślę, że większości z Was nazwa Action Replay jest znana, głównie chyba z Commodore 64, gdzie kartridże firmy Datel o tej nazwie pojawiały się jeszcze w latach 80. Pozwalały one na frizowanie działającej gry, a mówiąc po polsku, na jej pauzowanie i dostęp w tym momencie do szeregu opcji, których głównym celem było dla większości ich użytkowników cheatowanie w grach, a no przy okazji dla C64 były one także doskonałymi kartridżami przyspieszającymi pracę ze stacją dyskietek. Firma Datel wypuściła swoje oprogramowanie i sprzęt na szereg innych konsol i komputerów. Sam tydzień temu kupiłem software'ową wersję Action Replaya dla Nintendo GameCube, ale dzisiaj zajmiemy się jego sprzętową wersją przeznaczoną do oszukiwania na Amidze 500, wersja Action Replay Mark III. Urządzenie to pożyczył mi nasz widz, Dawid, za co bardzo dziękuję i przepraszam, że jak zwykle tak długo leżało ono u mnie na półce. Jak sobie pomyślę, ile czasu leży już tam Orik, muszę się wziąć za te rzeczy, także Dawid, jeszcze raz dziękuję. Ten model został wydany w roku 1991 albo 1992. Znalazłem dwie daty i jest to, jak sama nazwa wskazuje, trzecia jego wersja. Występuje w dwóch edycjach, jako karta dla Amigi 2000 oraz zewnętrzna karta do Amigi 500, którą wystarczy włożyć do portu rozszerzeń komputera z lewej strony. Na kartridżu znajdziemy przycisk Freeze, bardzo ważny, przełącznik do włączania i wyłączania spowolniania pracy komputera oraz pokrętło pozwalające na płynną zmianę poziomu spowolnienia. Jak to działa, Wam pokażę już za chwilę. Tak jak mówiłem, by uruchomić Action Replay, wystarczy go po prostu włożyć tutaj z boku do portu rozszerzeń w Amidze. Oczywiście musimy zdjąć klapkę, która się w tym miejscu znajduje, co raczej nie jest trudne, przynajmniej nie powinno. Wystarczy wsunąć to tutaj w tą szynę, a jak już dobrze siedzi, to możemy spokojnie uruchomić Amigę. Amiga uruchamia się normalnie, widzimy rączkę zachęcającą do wrzucenia dyskietki. Jeśli jednak sobie komputer zrestartujemy, to na ekranie zobaczymy logo naszego Action Replaya. Wycentrujmy obraz, wrzućmy dyskietkę i załadujmy grę, która się na tym komputerze muzealnym znajduje. Rainbow Island. Zanim wcisnę magiczny przycisk Freeze, pokażę Wam, jak działa slow-mo. Jest to bowiem naprawdę fajna funkcja Action Replaya i jedyna, jaką pamiętam z mojego wcześniejszego spotkania z tym urządzeniem, które miało miejsce jakieś 30 lat temu, gdy bawiłem się Amigą Codera z grupy Mad Elix. Po przełączeniu włącznika możemy za pomocą pokrętła powoli spowalniać działanie Amigi w zależności od naszych potrzeb. Wraz ze spowolnieniem na ekranie mogą pojawiać się jakieś artefakty, ale generalnie gry zazwyczaj działają dokładnie tak, jak się byśmy tego spodziewali. Gdy już sobie znajdziemy odpowiedni poziom spowolnienia, możemy za pomocą włącznika szybko włączyć je i wyłączyć. W instrukcji obsługi można znaleźć sensowną informację, żeby nie spowalniać maszyny podczas działania stacji dyskietek, bo to może spowodować pewne problemy. Do czego zwykły użytkownik może taki tryb slow-mo wykorzystać? Ano oczywiście do spowalniania gier i ułatwiania sobie przechodzenia trudniejszych momentów.
Załadowałem poziom startowy, pierwszy level. No i widzicie, możemy sobie tutaj normalnie grać, ale teraz Wam pokażę, jak działa to spowolnienie. Tak jak wspominałem, musimy włączyć ten przełącznik na pozycję on, a teraz pokrętłem spowolnić działanie gry. O, i tutaj widzicie niestety, że ta gra dosyć szybko zaczyna tak troszkę mrugać. To są te artefakty, o których mówiłem. No i akurat używanie tego spowolnienia w tej grze no, nie jest jakoś tam bardzo wygodne, ale w innych grach to działa lepiej. Zdecydowanie fajnie będzie to pokazać na super grze Super Frog, gdzie to spowolnianie działa naprawdę fajnie. Zresztą sami za chwilę zobaczycie. O, widać to bardzo ładnie. Spowolnił nam również dźwięk w grze. Teraz będziecie mogli zaobserwować, jak niektóre elementy, które nasza żaba zjada, znikają tak naprawdę dopiero po kilku klatkach gry, czego grając w normalnej prędkości zupełnie nie widzimy. A samym przełącznikiem możemy szybko wyłączać i włączać spowolnienie, tak by uruchamiać je tylko w momentach, w których je potrzebujemy, na przykład gdybyśmy chcieli przeskoczyć tamtego jeżyka. Dobrze, a teraz naciśnijmy ten magiczny przycisk i przejdźmy do clou tego odcinka. Na ekranie widzimy linię poleceń Action Replaya z informacją o braku wirusów w pamięci. Właśnie z tego miejsca będziemy mogli wykorzystać liczne polecenia służące do cheatowania w grach i nie tylko do cheatowania. W samego Action Replaya wbudowane jest w tej wersji 256 KB ROMu, systemu operacyjnego, który pozwólcie, że przytoczę Wam skróconą listę jego możliwości. Pozwala na pokazywanie i modyfikację rejestrów i zawartości pamięci komputera, tworzenie trainerów, używanie assemblera i disassemblację kodu, edycję sprite'ów, nie graficzną, tylko z palca, ripowanie obrazków i muzyki, ripowanie, czyli wyciąganie z gry, zapis stanu pamięci, bootowanie z wybranej dyskietki, podstawowe operacje na dyskietkach, kopiowanie dyskietek i jeszcze kilka innych rzeczy. Dobra, czas na przetestowanie możliwości Action Replaya. Dodam jeszcze, że wydrukowałem sobie instrukcję obsługi, całkiem pokaźną broszurkę. Jest to konieczna lektura, jeśli chcecie się bawić Action Replayem. Zacznijmy od podstawowej funkcjonalności, którą jest zapisywanie stanu pamięci na dyskietkę, co jest błogosławieństwem w przypadku gier, które same w sobie nie posiadały możliwości zapisu stanu. Zresztą nawet jeśli posiadały to możliwość zapisu w dowolnym momencie, to naprawdę coś fajnego. Powiedzmy, że na przykład chcemy zapisać stan gry naszego ukochanego Lotusa, bo jest to nie pierwszy, jak tutaj widzicie, ale 10. wyścig. Musimy więc zrobić, co następuje. Oczywiście wcisnąć przycisk Freeze, zmienić dyskietkę z dyskietki gry na dyskietkę, na którą wrzucimy save. Ja to tutaj robię z Goteka. Sprawdzam, czy coś jest na dysku. Nie ma. Sprawdziłem komendą dir. Wykonuję więc szybkie formatowanie komendą format Q. No i teraz komenda zapisu stanu pamięci SA spacja nazwa pliku. No i następuje zapisywanie. Tutaj nie ukrywam, że te kolorki, jakie widzicie, tak naprawdę trwały bite 8 minut. Tak długo ten save się zapisywał. My oczywiście ten czas pominiemy i już za chwilę dzięki magii internetu zobaczycie, że save wykonał się poprawnie, a my możemy, wychodząc z tego browsera, z tej linii poleceń komendą X, kontynuować naszą normalną grę. Ale powiedzmy, że chcemy ten save z powrotem załadować do pamięci Amigi. Przy okazji Wam pokażę komendę reset, która, jak sama nazwa wskazuje, resetuje nam komputer. Sprawdźmy, co mamy na dyskietce. Oczywiście komendą dir. Jak widzicie, jest tutaj nasz save i teraz musimy go wczytać poleceniem LA, nazwa pliku, czyli ten rzeczony save.
No tutaj na szczęście ładowanie się save'u z powrotem do pamięci trwa zaledwie 1,5 minuty. Przy okazji Wam jeszcze powiem, że SA to tak naprawdę skrót od Save All, a LA to tak naprawdę skrót od Load All. Po poprawnym załadowaniu zapisu pamięci z dyskietki do pamięci komputera musimy dyskietkę tą wyciągnąć, włożyć z powrotem dyskietkę z grom, no bo będzie ona nam potrzebna, jeśli będziemy chcieli coś tam doczytać lub po prostu skończymy kolejny poziom. Wciskamy klawisz X i wracamy do gry dokładnie w tym momencie, w którym stan jej zapisaliśmy. Przyznam się, że przed rozpoczęciem zabawy z Mark III nie zdawałem sobie sprawy, że zapis 1 MB pamięci na FDD zajmie aż 8 minut. Ale nawet jeśli kogoś mama woła na obiad, to wystarczy ten proces rozpocząć i możemy w sumie na ten obiad już sobie iść. Druga grupa funkcji to wyciąganie z gier obrazów i muzyki. Spróbujmy się tym pobawić. By zripować ekran, który widzimy, należy zatrzymać grę, wydać polecenie P i sprawdzić, jak Action Replay widzi dany obrazek. No niestety w przypadku loga Crystal nie wygląda to za dobrze. Czasami to, co widzimy na ekranie, nie do końca Action Replay potrafi zapisać. Sprawdźmy zatem inną grę, na przykład Rick Dangerous. Czy ten ekran powitalny uda się nam zripować? Polecenie P. Wygląda bardzo dobrze. No i teraz zapiszmy to na dyskietce, tylko jak zwykle sprawdźmy poleceniem DIR, czy jest to ta dyskietka, o którą nam chodzi. Nie, to jest oryginalna dyskietka z grom. Musimy ją zamienić na dyskietkę pustą. Tutaj jeszcze jak zwykle wykonam szybkie formatowanie, bo ten obraz dyskietki na Goteku wcześniej formatowany nie był. Tutaj niestety przez przypadek zamiast format Q od Quick to wydałem polecenie format V, a jest to najdłuższe polecenie formatujące w Action Replayu, bo oprócz tego, że formatuje dyskietkę w normalnej prędkości, to jeszcze później weryfikuje poprawność formatowania. Oczywiście jest to przydatne polecenie, ale akurat nie w tym przypadku. Po formatowaniu wykonujemy polecenie SP jak Save Picture, po spacji wpisujemy nazwę pliku i obrazek zapisuje się na dyskietce. Dosłownie minutka i gotowe. Sprawdźmy jeszcze, czy rzeczywiście mamy ten obrazek na dyskietce. Jest, wszystko w porządku. Jak udało nam się zapisać obrazek, to spróbujmy jeszcze wyciągnąć z Ricka Dangerousa muzykę. Muzykę wyciąga się poleceniem Tracker, które przeszukuje całą pamięć w poszukiwaniu różnego rodzaju plików dźwiękowych. To przeszukiwanie pamięci przebiega w 3 etapach. Prawdopodobnie w każdym etapie wyszukiwane są trochę inne pliki lub jest to wyszukiwanie trochę inną metodą. O ile pierwsze 2 wyszukiwania są całkiem szybkie, to trzecie jest trochę powolne. I po jego zakończeniu, jak widzicie, niestety Action Replayowi nie udało się w tym momencie znaleźć żadnego sensownego pliku z dźwiękiem w pamięci Amigi. Spróbujmy więc na innej grze. Lotus Turbo Challenge, gra z genialną muzyką. Sprawdźmy, może tutaj uda się wyciągnąć coś trackerem. Przeszukiwanie pamięci. I już po chwili powinniśmy mieć jakieś wyniki. I proszę, udało się nam znaleźć plik dźwiękowy. Na ekranie widzimy taki prosty tracker. Spróbujmy odtworzyć to, co nam się udało znaleźć. A właściwie to, co udało się znaleźć Action Replayowi. No i jak słyszycie, to jest oczywiście dokładnie ta sama muzyka, która przed chwilą nam przygrywała z gry. Teraz możemy ją zapisać na dyskietce. Wystarczy wcisnąć F4, no i wpisać nazwę pliku. Jak zwykle musimy uważać, by robić zapis na dyskietce świeżej, a nie na tej, na której znajduje się już gra. Zapis powiódł się, a my możemy wyjść z tego mini trackera i wrócić do gry.
Niestety okazuje się, że gęsto ekrany tworzone w bardziej skomplikowany sposób nie są do końca możliwe do zapisania. Także nie zawsze udaje się ukraść nam muzykę z gry, mimo wszystko jest to i tak dobra zabawa. Zabawy nam jednak już wystarczy czas na poważne cheatowanie. Jeśli chodzi o oszukiwanie w grach, to jedną z gier, w której wręcz należy oszukiwać, jest na pewno Rigged Dangerous, także spróbujmy się w nim pozbyć ograniczenia liczby żyć. Pierwszą komendą, jaką musimy wykonać, jest rozpoczęcie pracy trainera, komenda TS, a po spacji umieszczamy wartość, jakiej poszukujemy. W naszym przypadku jest to wartość, a właściwie ilość żyć, 6. Po zastawieniu tej pułapki oczywiście szybko giniemy Rickiem i wykonujemy kolejną komendę T, a po spacji nową wartość, w przypadku naszym jest to 5, bo do tyłu nam liczba żyć spadła. I tak się akurat składa, że Rigged Dangerous jest dosyć prostą grą do złamania. Tutaj po pierwszym właściwie wyszukiwaniu mamy już odpowiedź, mamy adres komórki, w której prawdopodobnie znajduje się liczba żyć. Teraz możemy postąpić różnie, ale my zastosujemy sposób automatyczny. Wykonamy komendę TFD, która przeszuka pamięć komputera Amiga i wyszuka takiej procedury, która odpowiada za zmniejszanie wartości w komórce, którą znaleźliśmy, w której znajduje się liczba żyć. Jeśli tą procedurę znajdzie, to ją po prostu usunie. I udało się Action Replayowi tą procedurę znaleźć, udało się ją usunąć. Możemy wrócić do gry i sprawdzić, czy to zadziałało. Jak widzicie, giniemy, a liczba żyć nam nie ubywa. Także tutaj mamy sukces. Jeszcze może jeden szybki przykład i tym razem trochę bardziej skrótowo. Golden Axe. Tutaj po pierwsze, żeby grę złamać, musimy wpisywać w wyszukiwaniu nie liczbę żyć, ale liczbę żyć -1, jak widzicie. Po drugie, wyszukiwanie za pierwszym razem daje naprawdę dużo różnych możliwości. Musimy więc zginąć, zacząć grę od nowa i jeszcze raz wyszukać liczby żyć kilka razy. W przypadku niektórych gier można to robić nawet parę ładnych razy, a na końcu, gdy znajdziemy już komórkę, w której znajduje się ta konkretna liczba żyć, nie będziemy używali tej automatycznej metody na usuwanie procedury, bo ona w tym przypadku nie zadziała, tylko użyjemy bezpośredniej edycji pamięci komendą M, a po spacji numer komórki pamięci, od której zaczynamy edycję pamięci i tutaj zmieniamy wartość, jaką widzimy, 2 na jakąś większą, powiedzmy niech to będzie 1, 0, czyli 16. Wychodzimy z edycji pamięci, wracamy do gry i jeszcze w tym momencie widzicie, że niby jest tutaj 3, że niby tutaj mamy 3 życia, ale w momencie, w którym zginiemy, okaże się, że tych żyć jest o wiele, wiele więcej. W miejscu, w którym normalnie powinien być licznik, mamy jakieś krzaki, ale tych żyć mamy naprawdę dużo. Niestety nie zawsze się udaje tak łatwo grę złamać, tak łatwo grę zcheatować. Na przykład do Super Froga podchodziłem już 5-6 razy i zupełnie nic mi z tego nie wyszło. Szukałem wartości życia bezpośrednio, szukałem wartości życia o 1 większej, szukałem wartości życia o 1 mniejszej. No czasami po prostu nie jest to takie łatwe. Wtedy teoretycznie możemy posłużyć się disassemblacją, wyświetlić sobie cały kod programu w assemblerze na ekranie, no ale tego Wam tutaj nie będę już pokazywać. Naprawdę chciałem zcheatować Super Froga, jak widzieliście. Próbowałem na kilka sposobów, ale za nic to bydle nie chciało dać się oszukać. W Super Frogu nie udało mi się nic sensownego zrobić. Jak widzieliście, cheatowanie wcale nie jest takie proste, jakby to się mogło wydawać. Albo troszkę inaczej, czasami jest proste, a czasami niestety skomplikowane. Jednak nie ma co ukrywać, możliwości Action Replaya Mark III są ogromne. Jeśli więc macie dostęp do tego urządzenia, to sobie je spokojnie przetestujcie
pobawcie się nim, bo naprawdę warto trochę się nim pobawić, żeby chociażby poznać, jak ten kod Amigi, jak te gry Amigi wyglądają tak troszkę od środka. A jeśli nie macie tego urządzenia w fizycznej wersji, to spróbujcie sobie zainstalować jego ROM w WinUAE i też się nim pobawcie. Na zakończenie zapraszam do subskrypcji naszego kanału, do wejścia na naszego Discorda, do wspierania Retrogralni, czy to na Patronite, czy to na YouTubie. I co? I mam nadzieję, że widzimy się już niedługo. Pozdrawiam serdecznie. Borg Retrogralnia.